Hej, przedstawię Ci zaraz Krystiana, który to jest moim podopiecznym i pokażę, jak zarobił sobie 9000 w przeciągu miesiąca, jakie stosował techniki. Jak chcesz więcej takich rzeczy poznać, zapraszam do... Jest tutaj pod spodem link do strony kreatormilionerów.pl. Możesz się tam bezpłatnie zapisać na serię 3 konferencji, które będę robić w poniedziałek, wtorek, środę. W sumie to będzie około 6 godzin. Będę opowiadać właśnie o tym, jak to zacząć bezpiecznie, bez wielkich wkładów finansowych, bez wielkich środków, żeby zacząć zarabiać online. Więc wejdź, kliknij, zostaw maila, to jest w 100% bezpłatne i no to już niedługo, bo poniedziałek, pojutrze będziesz mógł usłyszeć więcej, jak to się robi. A teraz posłuchaj Krystiana, jak on to zrobił. Cześć Krystian. Już Ci mogę mówić milionerze, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ale myślę, że to kwestia paru miesięcy. Okej. To tak przepytam jak wszystkich. Jak na mnie trafiłeś? Standardowo przez YouTube'a i przez szukanie jakichś rozwiązań albo możliwości, jak można lepiej zarabiać. I rozumiem, że zapisałeś się na kurs? Tak. Dlaczego się zapisałeś? Kurs Amazona. Aha, okej, Amazon. No. Amazon. Zapisałem się dlatego, że już wcześniej troszkę próbowałem z handlem i ten portal, Amazon działa podobnie jak na Allegro. Tak. I to mi się spodobało, że to działa na cały świat i zaplanowałem sobie, że po prostu zakupię ten kurs, przerobię i zobaczę, jak to wszystko działa. Okej. I to, co wcześniej robiłeś, to robiłeś na Allegro, a nie robiłeś na Zachodzie, tak? Nie. Wcześniej takie drobne rzeczy robiłem na jakąś drobną sprzedaż poprzez portale takie lokalne, OLX, coś w tym stylu, ale wyznaczyłem sobie cel, że będę działał na Amazonie, ale przed tym chciałem przetestować produkty, które bym potem przerzucił na Amazon, na Allegro i tutaj głównie rozwinąłem się przez ten kurs, który teoretycznie miał być na Amazon, rozwinąłem swoją sprzedaż na Allegro, korzystując tą wiedzę i informacje z tego kursu. Okej, a co konkretnie Ci przydało? Pamiętasz jakieś triki może, jakiś jeden możesz powiedzieć, czy nie pamiętasz? Tak, dużo rzeczy się przydało i też owocują. Jedną z takich rzeczy było to, że standardowo, jak zawsze co się robi, to kupuje się coś taniej i sprzedaje drożej i zastosowałem... Znaczy tak Polacy robią w większości. Tak, no. tak, ale tam było takie fajne, żeby szukać okazji w okolicy i przeszedłem się po hipermarketach, też tam było w kursie o tym, popatrzeć na produkty i trafiłem na jeden taki produkt, który mi się spodobał, a widziałem, że trochę wyższa cena jest na internecie, to zakupiłem parę sztuk, wystawiłem to na Allegro i o dziwo sprzedało się jedna sztuka, potem druga i nagle, dobra, trzeba kupić więcej. Poszedłem do tego marketu, kupiłem tyle, ile tam było tych sztuk, wystawiłem i momentalnie wszystko. To dwa słowa teraz wyjaśnienia albo podsumowania i zastosowanych technik. W ankietach, które pisaliście do mnie, to już 2 tygodnie temu prawie minęło, była mowa o tym, czy ja sobie poradzę, czy to nie jest za trudne, czy ja się do tego nadaję. A więc widzisz, Krystian tutaj zrobił bardzo prostą rzecz, którą usłyszał na kursie, czyli przeszedł się po okolicznych hipermarketach i znalazł tam produkt, który wydawało mu się, że będzie się dobrze sprzedawać i kupił jedną sztukę i tą jedną sztukę wystawił na sprzedaż i okazało się, że sprzedało się to szybko. Oczywiście doliczył tam do tego swoją marżę, czyli miał z tego zarobek bez wielkiego ryzyka, praktycznie bez żadnego ryzyka, bo zakładam, że Ty też jak gdzieś idziesz do sklepu, to widzisz jakieś rzeczy, które wpadną Ci w oko i są super, hiper fajne dla Ciebie i są w dobrej cenie. I to też możesz szybko wziąć aplikację i zobaczyć, ile to w tym momencie kosztuje na Allegro, na Amazonie, na OLX. I być może będzie tak, że właśnie w tym markecie jest jakaś tam promocja i są te rzeczy wystawione o wiele, wiele taniej. Widzisz, Krystian zrobił dokładnie tak, że najpierw wziął jedną rzecz, czyli bez praktycznie żadnego ryzyka finansowego, wystawił to na portal
aukcyjny sprzedał. Jak się sprzedało szybko, kupił zaraz wszystko w zasadzie, co było w tym markecie, wystawił i sprzedało się to błyskawicznie. Więc pytanie, czy to jest ryzykowne, czy to jest trudne? No odpowiedz sobie sam, możesz w komentarzu napisać, czy to jest trudne, czy dałbyś radę, czy byś nie dał rady zrobić czegoś takiego. I czy potrzeba jakiejś super, hiper wiedzy do tego, żeby coś takiego zrobić? No nie trzeba. Znaczy trzeba wiedzieć, że tak w ogóle można zrobić, czyli usłyszałeś teraz taką informację, więc możesz ją po prostu wykorzystać. Dobrze, ja to teraz nagrywam w sobotę rano, ale zaraz jakieś tam sklepy otworzą, więc nie ma problemu przejść się po okolicy i zrobić coś takiego. Czy możesz teraz powiedzieć, jaki masz wynik finansowy? Od początku, kiedy zacząłem, to ja ostatni miesiąc, powiedzmy. Ruszyłem tak od stycznia i podsumowując, od stycznia do tego momentu zarobiłem jakieś 19 000. Okej. No to całkiem niezły wynik, bo większość Polaków za ten czas straciła pracę tak naprawdę, a ty zarobiłeś całkiem przyjemne pieniądze. Tylko muszę podkreślić jedną rzecz, że 9 000 to zarobiłem w sumie momentalnie w ciągu 3 dni i to było też super, bo oglądałem pana live'a jednego dla kursantów, dla początkujących i tam podsunął pan pomysł z danym produktem. Ja jeszcze od razu po obejrzeniu tego live'a stwierdziłem, dobra, wystawiam od razu ofertę na Allegro. Czy to był ten produkt, który ja oferowałem, ten, który produkowałem, tak? Tak. Okej. Wtedy jeszcze pan go nie produkował. Dobra. Rozumiem. Ale pan już jakoś wyszedł w przód z myślą o tym produkcie. Okay. Ja stwierdziłem, dobra, zatrzymam się, bo Krystian od początku roku, styczeń, luty, marzec, kwietnia nie liczę, bo to ostatni miesiąc, teraz sobie powiemy, za 3 miesiące zarobił 10 000, a ostatni miesiąc zarobił 9 000, czyli tylko w kwietniu zarobił 9 000. Widzisz, dla tych, którzy uważają, że się nie da, że to jest niemożliwe, że to jest trudne, popatrz, to nie jest tak, on nie mówi o tym, że od razu od pierwszego dnia zaczął zarabiać jakieś tam kosmiczne kwoty. On po prostu przechodził proces od kupowania małej rzeczy, sprawdzenia, czy to się będzie sprzedawać, jak się sprzedaje, to kupował tego większej ilości, aż doszedł do momentu, który zaraz sobie przerobimy, co takiego zrobił w ostatnim miesiącu, że zarobił 9 000. Znalazłem, gdzie można zakupić ten produkt, od razu wstawiłem ofertę, jeszcze wiedziałem, gdzie można kupić, jeszcze go nie miałem fizycznie, ale na próbę wystawiłem aukcję. I o dziwo, nagle tego samego dnia po tym live'ie sprzedaż ruszyła. Oczywiście od razu wykorzystałem z kursu tam porady takie, żeby jakiś dodatek do tego produktu dodać, żeby sprzedać tą pierwszą ilość. Od razu jeszcze wypuścić reklamę, trochę zainwestować w reklamę, a jak się troszkę zainwestuje w reklamę, da się dodatek dla pierwszych sprzedaży, to potem ruszyło i momentalnie sprzedałem po prostu tam 100 sztuk tego produktu. Nie zamykałem tej aukcji i w międzyczasie szukałem, gdzie można zakupić ten produkt. No i znalazłem ten produkt u innych osób, zakupiłem go, zamówiłem i w ciągu 3 dni w sumie sprzedałem 1200 sztuk tego produktu. Super. Czyli zarobiłeś w miesiąc na tym 9 000, tak? Tak. Zatrzymam i wyjaśnienie. Więc widzisz, to też cały czas jest kwestia procesu. Pojawiła się, powiedzmy, okazja na rynku na sprzedaż nowej rzeczy i Krystian się tym zainteresował. Najpierw wystawił małą sprzedaż, okazało się, że sprzedaje się to fantastycznie. W międzyczasie ja faktycznie zacząłem produkcję zbliżonego produktu, więc ode mnie miał cenę producencką, więc tym samym mógł zarobić na tym więcej i te osoby, które są moimi podopiecznymi, mają dostęp właśnie do takich okazji, bo ja im je udostępniam i przez to mogą zarabiać więcej. I widzisz, to też u Krystiana był dokładnie taki sam proces jak do tej pory. Produkt, sprawdzenie czy działa, potem zamówienie większej ilości. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo tutaj powiedział parę trików, które możesz też wykorzystać. Jak widzisz, większość Allegrowiczów walczy ceną, czyli ktoś wystawia telefony, wszystkie są po 7 000, nagle ktoś wystawi telefon za 5 000 i całe Allegro się sypie.
No tak to w Polsce wygląda. Więc widzisz, to też czego ja uczę moich podopiecznych, to nie jest to, żeby walczyć z ceną z innymi, tylko żeby w taki sposób przygotować produkt, w taki sposób go pokazać, żeby można było cały czas uzyskiwać wysoką cenę, a nie walczyć z tymi wszystkimi ludźmi, którzy po prostu za grosze chcą wszystko sprzedać, żeby tylko sprzedać i mieć na tym 10 groszy zarobku, a nawet niektórzy dopłacają, jak wyliczy się marżę i no, bez sensu, a niektórzy tak robią. Ok. I powiem Ci teraz o drugiej obiekcji, która często w ankietach się pojawiała, no ale po co mi to, Jacek, jakiś handel internetowy, po co mi to, ja wiesz, zarabiam 10 tysięcy miesięcznie, jestem na stabilnym etacie, ja nie potrzebuję, po co mi to? Ok, więc popatrzmy teraz na bezpieczeństwo pracy na etacie, stabilną płacę. Myślę, że ostatnie 2 miesiące mocno zweryfikowały coś takiego jak bezpieczeństwo płacy na etacie, bo nawet osoby, które od lat pracowały w jakichś tam firmach na wysokich stanowiskach, nagle się okazuje, że przestały być potrzebne. Mało tego, że całe firmy są likwidowane, no bo jest taka sytuacja, jaka jest. Państwo nam zrobiło prezent w postaci zamknięcia nas w domach, tak? I nawet jak miałeś super fajną pracę, to może Ciebie to dotknęło, że tej super fajnej pracy już nie masz. Albo okaże się za miesiąc, za 2 miesiące, że jej mieć nie będziesz, bo firmy dalej się sypią. I widzisz, nie ma czegoś takiego jak bezpieczny etat. Nie ma. Chyba że jesteś, nawet jak jesteś ministrem w rządzie, to niekoniecznie się tam możesz utrzymać, ale na pewno kontakty sobie zdobędziesz, jak będziesz w rządzie. Ale okej, popatrzmy dalej na takie zawody, które wiele osób wybiera po to, żeby właśnie czuć się bezpiecznie i popatrzmy na to, czy mogą być bezpieczne, czy nie. Są takie zawody poważane. Jest prawnik i jest lekarz, gdzie osobom, którym się wydaje, że zostaną prawnikiem czy lekarzem, to będą mieć super, hiper fajne życie. Więc przyjrzyjmy się, czy tak naprawdę jest i czy żyją sobie dostatnie, czy nie. Jeśli chodzi o jeden i drugi zawód, żeby zostać prawnikiem, to tak, najpierw 5 lat studiów, potem kilka lat aplikacji, kilka lat stażu, czyli potrzebujesz 8 lat, żeby zostać prawnikiem i to zakuwania ostrego, no po prostu uczenia się na pamięć tomów książek. Nie wiem, czy to jest takie przyjemne. Tak, prawnicy, ci, którzy faktycznie pracują jako prawnicy, zarabiają całkiem nieźle. Tylko że być może nawet sam znasz takiego prawnika, który ileś tam lat się uczył i okazuje się, że wcale jednak nie pracuje jako prawnik, nie ma kancelarii, bo to nie jest takie proste, bo jest to swego rodzaju zamknięte grono. Ale powiedzmy, że dostałeś się do kancelarii, pracujesz w kancelarii, tylko że na początku tej kancelarii nie dostaniesz ani 20 tysięcy, ani 10 tysięcy, tylko dostaniesz może 2 tysiące na początek. Po 2-3 latach może dostaniesz więcej, ale masz na co dzień do czynienia generalnie z tym, że przychodzą do Ciebie ludzie z rozmaitymi problemami, narzekają, masz do czynienia z różnym elementem. Ja nie wiem, czy to jest takie przyjemne. Na pewno nie masz czegoś takiego, że pracując szczególnie na początku jako prawnik, możesz sobie w środku dziwnej sytuacji, jaka jest w kraju, pojechać sobie nad morze i się relaksować albo pracować nad morzem używając telefonu. No, musisz się kontaktować ze swoimi klientami, być na miejscu i nie ma takiej opcji, że w momencie, kiedy chcesz, możesz sobie wyjechać. Dopiero jako prawnik możesz zarabiać fajne pieniądze po 5-10 latach, gdzie nabierasz jakąś tam renomę. Do tego musisz się też cały czas niesamowicie uczyć w tych przepisach, gdzie w Polsce się to z dnia na dzień zmienia. Na pewno też nie możesz sobie pozwolić na jakieś wyjazdy, chyba że założysz swoją kancelarię, zatrudnisz prawników, którzy będą pracować na Ciebie, to wtedy zaczyna mieć to sens. Więc to tak a propos bycia prawnikiem. Drugie bycie lekarzem. Ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach to jest fajne bycie lekarzem. Jak słyszy się nawet o pielęgniarkach, które samochody są dewastowane w związku z tym, że pomagają innym ludziom w czasach obecnych, a co dopiero lekarze, którzy mają kontakt z chorymi. Ale też popatrz na bycie lekarzem. Masz 6 lat studiów, ciężkich studiów, potem masz też lata praktyki i też jak skończysz zaraz studia, to nie jest tak, że dostaniesz nawet 6 tysięcy. Nie ma takiej opcji. Jak znasz ludzi, którzy są lekarzami, to zapytaj, jak to wygląda. Ale widzisz, jako lekarz czy jako prawnik masz duże wydatki, bo
jest takie założenie, o, jestem lekarzem, jestem prawnikiem, no to muszę odpowiednio się prezentować, muszę się pokazać, więc kupujesz sobie super mieszkanie, kupujesz sobie super samochód, kupujesz sobie odpowiednie ubranie, a to wszystko kosztuje, a ty zarabiasz 2000, 2500, więc za co? Bierzesz kredyt na styl życia. Skoro bierzesz kredyt na styl życia, no to jak ty, no musisz po prostu zasuwać, musisz harować, żeby urobić na ten kredyt. I jeszcze a propos bycia lekarzem, popatrz. Siedzisz sobie w tej swojej pracy, ktoś do ciebie przychodzi, kaszle, narzeka, że tu go boli, nie wiadomo jakie inne ma choroby, nie wiadomo co jeszcze na ciebie przejdzie. Ja nie wiem, czy to jest fajne. Ja bym nie chciał być lekarzem. Wybitnie bym nie chciał być lekarzem. Ale jak chcesz być lekarzem, słuchaj, wolna droga. Był jeszcze jeden pan, który w ankiecie powiedział, że nie ma czasu, że on to buduje dom i nie ma czasu na to, żeby sprzedawać coś przez internet. I był jeszcze pan, który powiedział, że od 14 do 22 pracuje i on też nie ma czasu. Więc popatrzmy teraz jeszcze na ten czas. Więc tak, jeśli budujesz dom, nie masz czasu, tak? Pokazywałem przykład niedawno Cezarego, który przez 2 tygodnie sprzedaży pracy nad kursem, przez 2 tygodnie pracy po godzinie dziennie zarobił 3000 zł. Czyli gdyby w ogóle się jakoś dalej nie angażował, nie rozwijał, tylko robił to, co do tej pory, czyli teoretycznie powinien zarobić 6000 miesięcznie, razy 12 to ma ponad 70 tysięcy rocznie. I teraz tak, gdyby Cezary budował dom, bo Cezary ma swoją normalną firmę, gdzie działa i godzinę dziennie poświęca na sprzedaż w internecie, na zarabianie w internecie, na zarabianie online. Gdyby dobrze, czyli tak, 70 tysięcy rocznie. I teraz tak, jeśli budujesz dom, no to jak myślisz, czy przyda ci się 70 tysięcy dodatkowego dochodu, czy nie? Tak czy nie? Ale okej, ty robisz tak jak większość ludzi, czyli wziąłeś kredyt, powiedzmy na 200 czy 300 tysięcy po to, żeby wybudować dom. I nie masz absolutnie czasu na to, żeby poświęcić godzinę czasu dziennie na to, żeby nie musieć brać kredytu, tylko sobie zarobić pieniądze na to, żeby ten dom wybudować albo żeby go wyposażyć lepiej. Bo jest różnica, jak ty się potem będziesz czuć w tym domu, czy kupisz materiały za, nie wiem, nawet drzwi, zwykłe drzwi, nie, nawet drzwi, wyłącznik do drzwi możesz kupić za 10 zł, ale możesz kupić taki, który będzie ładny, designerski, piękny za 500 zł. Ale oczywiście nie kupisz takiego za 500 zł, bo wziąłeś już kredytu za 200 tysięcy, no to oczywiście, że ten dom zrobisz byle jak, żeby po prostu stał. Okej, ty się będziesz starał ile się da, żeby to zrobić najlepiej jak się da, ale to jest wszystko zapożyczone pieniądze. No jak myślisz, czy będziesz mieć potem pieniądze, jak już ukończysz ten dom, czy będziesz mieć czas i pieniądze na to, żeby żyć takim życiem, na jakie uważasz, że zasługujesz? Czyli pojechać sobie w ładne miejsce, kupić sobie fajne rzeczy. Skoro ty masz kredyt do spłacenia, ty musisz harować, potem dopiero będziesz musiał harować, żeby na to wszystko urobić. To tak a propos, nie mam czasu. Pokazywałem też Izabelę, która nie ma czasu, bo teoretycznie nie ma czasu, bo ma małe dziecko na wychowaniu, ma cały dom na utrzymaniu, a mimo wszystko pracuje online i zarabia online. Jak to możliwe? Czary jakieś pewnie. Pokazałem teraz Krystiana, jeszcze zaraz dokończymy jego opowieść. Krystiana, który w miesiąc zarobił sobie 9 tysięcy. No panie, jak? Przecież nie, to chyba jakaś ściema jest. No pewnie tak niektórzy ludzie do tego podchodzą. Okej, mamy jeszcze tego pana, który powiedział, że pracuje od 14 do 22 i nie ma czasu. No to myślę, że już nie muszę odpowiadać na taką rzecz, bo widzisz, to wszystko jest w twojej głowie. Jeśli ty uważasz, że się nie da, że to jest niemożliwe, no to nie ma takiej możliwości, żeby się nagle dało, skoro ty uważasz, że się nie da. Dobra, posłuchajmy dalej. Oprócz tego jeszcze sprzedawałem takie dodatkowe produkty, które pasowały do tego. Okej, a powiedziałeś mi o tym, że po tym jak przeczytałeś, czekaj, mi tu mikrofon gdzieś poleciał, opowiadałeś o tym, że przeczytałeś moją książkę Jak mieć pieniądze. Możesz powiedzieć, co się potem stało? Tak, to od razu, bo tam w sumie wykorzystałem od razu 2 pomysły z tego. Jeden pomysł to trochę dłużej mi zajęło, żeby go wprowadzić, bo chciałem go tak ładnie wykonać, bo z wykształcenia jestem grafikiem, artystą. Okay. I tutaj sobie pomogłem, ale tam był pomysł
też kupić coś, też to właśnie ten pierwszy moment, co właśnie mówiłem o tym, znaleźć produkt i na próbę go wystawić właśnie na jakimś portalu i ja wtedy na Allegro lokalnie wystawiłem i momentalnie też ten produkt się sprzedał. Momentalnie. No w ciągu tutaj też około 3-4 dni na tym produkcie zarobiłem 800 zł, już tak w podliczeniu wszystkich kosztów. Czyli przeczytałeś jeszcze moją książkę, przeczytałeś moją książkę i zainspirowała Cię do tego, żeby coś zrobić i zarobić w przeciągu 3 dni 800 zł, tak? Tak. W ciągu tam z wydanych tych, nie wiem, około 40 zł zrobiło się 800 zł. Zatrzymam jeszcze na chwilkę. Popatrz, Krystian kupił moją książkę Jak mieć pieniądze i też tam znalazł kilka trików a propos tego, jak zarabiać pieniądze. Tylko widzisz, on jedną z tych rzeczy, jedną z tych technik zastosował w praktyce. I po zastosowaniu tego w praktyce w przeciągu kilku dni zarobił 800 zł. Powiedz, czy moje porady działają, czy nie działają, czy polecasz mój kurs, czy polecasz w ogóle mnie? Tak działają i jak najbardziej polecam. Teraz jestem na etapie takim, że teraz to, co zgromadzę, zarobię pieniądze, inwestuję dalej w inne produkty i jestem na etapie już takiej na większej skali sprowadzenia produktów już z Chin, które już sprawdziłem, że się sprzedają. Czyli zacząłeś teraz import z Chin, tak? Tak. Bo ja zaczynałem ogólnie z takim bardzo małym kapitałem i w sumie miałem kapitał 2000 zł. Już tak na inwestycje, które mogłem myśleć, że jak coś to mogę stracić te 2000, ale że inwestowałem 2000 w ten produkt i z tego produktu potem przyszło mi 3000. Okay. Potem następne, tak powoli. To jeszcze takie dziwne pytanie, a jak się nauczyłeś importować z Chin? To już jeszcze przed kursem też ktoś tam na Allegro mówił trochę tam znalazłem, gdzie to można zamawiać i też jeszcze przed kursem miałem chciałem coś zamówić i znalazłem taki produkt, który się w danym momencie sprzedawał, teoretycznie się sprzedawał. Osoba z Chin mówiła, że ten produkt jest super cudowny, to ja zamówiłem tam niedużą skalę, ale też około 2000 zł. Przyszedł do mnie ten produkt i okazało się, że to nie jest takie dobre, jak to opowiada ta osoba i że to praktycznie w ogóle nie działa ten produkt. No i zostałem jeszcze z tym produktem, nie wiem, chyba na pamiątkę zostanie. To od razu Ci powiem, dodaj go jako gratis do czegoś i sprzedaj go jako gratis do innego produktu. Tak, napędzi Ci sprzedaż tamtego. Nie chcę zrobić, bo mi głupio sprzedawać, bo nie działa. Dodaj jako gratis. A jeszcze i dlatego też to mnie skusiło, żeby jednak kupić ten kurs, bo tam wiedziałem, że jest import, w tym kursie jest głównie import z Chin, a nie tylko z Chin, z innych krajów. I tam było objaśnione i na co zwracać uwagę. I tutaj już teraz jak już zamawiam produkty, to już zwracam uwagę, czy ten produkt jest sezonowy, czy ten produkt jest dobrej jakości i czy ewentualnie można jeszcze coś swojego dodać do tego produktu. No, ja jestem na etapie dodawania, projektowania, tworzenia swojego produktu. Po tym kursie już nie kupowałem w ciemno produktów jakichś z Chin, po prostu na słowo Chińczyka, że to jest super i to warto kupić. Po prostu teraz już zamówiłem sobie kilka próbek, przyszło do mnie, no i teraz przyjdzie do mnie większa partia. Super. I tutaj najpierw chciałem się skupić na sprzedaży na Allegro, no i potem na Amazonie. Bardzo się cieszę, że masz wyniki. Liczę na to, że będą rosnąć. Dziękuję bardzo. To ja Ci dziękuję, pozdrawiam. Również pozdrawiam. Podsumowując, jak się chce, to się da. Krystian jest tego przykładem. Jak chcesz wiedzieć dokładnie, jak to się robi, zapraszam poniedziałek, wtorek, środa o godzinie 20 będą live'y, żeby się na nie zapisać, mieć dostęp. Pod spodem jest link do strony kreatormilionerów.pl. Wystarczy kliknąć, bezpłatne. No w sumie będzie tam z
godzin, około 5, może 6 godzin będę opowiadać właśnie niektóre triki, które możesz sam zastosować do tego, żeby zacząć zarabiać online. Więc zapraszam do kliknięcia. Jak chcesz, żeby ktoś z Twoich bliskich też zarabiał pieniądze i miał... A dobra, po co zarabiać pieniądze? To jeszcze szybko sobie odpowiemy, bo niektórzy uważają, że pieniądze to są złe, albo że jak ktoś ma pieniądze, to jest nieszczęśliwy. Nie wiem czego. Ja wcale się nie czuję nieszczęśliwy, będąc w środku tak zwanej sytuacji w pięknym miejscu, bo widzisz, to nie chodzi o to, czy pieniądze dają szczęście, czy nie dają, tylko chodzi o to, że pieniądze dają możliwości. Więc można sobie siedzieć w domu i narzekać na sytuację, a można sobie pojechać w ładne miejsce i widzisz, ja tutaj też pracuję, tylko że pracuję w troszkę innych okolicznościach, a to wszystko jest w Twoich rękach. Hej!